Witam serdecznie. Zaczynamy z tworzeniem naszego kalkulatora. Jedynie informacyjnie program będzie ustawiony w wersji językowej angielskiej. Wszystkie opisy dotyczące funkcji będą w wersji angielskiej. Sam komentarz będzie w języku polskim i sam kalkulator będzie dotyczył obliczenia zgodnie z polską normą Eurocode wiatrowy, więc chodzi o to, żeby była to wersja po prostu uniwersalna dla osób anglojęzycznych. Później przez dodanie napisów będzie można również z niej korzystać. Dobra, po uruchomieniu programu widzimy przede wszystkim interfejs programu, po prawej stronie wszystkie dostępne funkcje, lewa strona taka typowa dla wszystkich, czyli zapisz, otwórz, zmień kolor i tak dalej. Ja zawsze korzystam tutaj z widoku stronicowego, czyli chcę widzieć po prostu obszar, który później będę sobie, że tak powiem, drukował, skala na 100%. No i zaczynamy. Przede wszystkim pierwsza funkcja, no to wprowadzimy sobie jakiś nagłówek, a mianowicie jakiś tytuł naszego kalkulatora. Będzie to po prostu kalkulator do obliczeń obciążeń zgodnie z normą PNN 1991.1.4, czyli ja po prostu gdzieś tam mam przygotowane te opisy i tutaj je tylko wklejam, możemy sobie zaznaczyć, tutaj możemy sobie zmienić wielkość tego tekstu, możemy go pogrubić, pochylić, czyli taka typowa edycja każdego tekstu. Więc rzucamy sobie tytuł kalkulator obciążeń zgodnie z PNN. Dobra, i teraz podstawowa funkcja, z której bardzo często korzystam, a mianowicie jest to obszar, area. Obszar. Co umożliwia obszar? Obszar przede wszystkim umożliwia ukrycie jakichś informacji, które niekoniecznie chcielibyśmy zaprezentować później przy wydruku, czyli generalnie wszystkie informacje, które będą znajdowały się pomiędzy tymi dwoma poziomymi liniami, zostaną ukryte poprzez kliknięcie tutaj minus i zwinięcia tego obszaru. Możemy tu wprowadzić teksty, grafikę, wzory obliczeniowe. Możemy tu wkleić w zasadzie wszystko, co chcemy. Poprzez zwinięcie obszar jest niewidoczny. Dodatkowo, jeżeli oczywiście powstaje ciągle ta linia, która w jakiś sposób może nie być estetyczna później przy wydruku, możemy oczywiście to ukryć, jeżeli jesteśmy pewni, że kalkulator działa poprawnie, nie będziemy już nic modyfikować, możemy sobie zaznaczyć taki obszar i zmienić jego kolor, powiedzmy, na biały, czyli taki, który odpowiada kolorowi naszego tła. No i widzimy, że element jest niewidoczny. Jeżeli znowu chcemy go odkryć, no to po jakimś czasie prawdopodobnie będzie ciężko zlokalizować, gdzie on jest, więc po prostu robimy sobie taki obszar przez całą wysokość strony i widzimy, że program nam zaznaczył ten obszar. Klikamy znowu, zmieniamy jego kolor na czarny i możemy go rozwijać. Powiem więcej. Bardzo często wiele ludzi przygotowuje wszelakie kalkulatory i później udostępnia je do użytkowania gdzieś tam w internecie. Jeżeli chcecie, aby nikt nie miał dostępu do Twoich formuł oraz metodyki, w jaki sposób te obliczenia są realizowane, wystarczy ukryć tutaj te wszystkie wzory obliczenia, na zewnątrz zaprezentować jedynie wynik i dodatkowo możemy taki obszar zabezpieczyć hasłem. Po kliknięciu prawym klawiszem mamy możliwość zabezpieczenia go hasłem. Po wpisaniu hasła wprowadzę tutaj 1, 2, 3, 4 i jeszcze potwierdzamy go 1, 2, 3, 4, bierzemy akcept, OK i widzimy, że przy próbie odtworzenia naszego obszaru program pyta o hasło. Raz, dwa, trzy, cztery, wtedy mam dostęp. Jeżeli hasła nie wpiszę, nie mogę zobaczyć, co tam się kryje, w jaki sposób liczone są te formuły, w jaki sposób te wartości, które widzimy gdzieś na zewnątrz, zostały wygenerowane. Żeby zrezygnować z tego hasła, musimy ponownie kliknąć prawym klawiszem Unlock i wpisujemy hasło, które wprowadziliśmy. I w tym momencie obszar jest otwarty. Dodatkowo po kliknięciu tutaj przy tym plusiku mamy możliwość wpisania nazwy naszego obszaru. Możemy wprowadzić sobie tutaj na przykład to, co będziemy dalej wykorzystywać, czyli na przykład obszary
i kategorię terenu do naszego kalkulatora. Czyli będzie możliwość wyboru jakby kategorii terenu oraz strefy obciążenia wiatrem na podstawie naszego załącznika regionalnego do normy Eurocode. No i dobra, i co teraz możemy zrobić? W takim właśnie polu możemy ukryć jakieś dodatkowe informacje. Na przykład ja chciałbym, żeby tutaj pokazywała mi się mapka podziału na strefy obciążenia wiatrem oraz jakiś delikatny opis dotyczący kategorii terenu na terenie Polski. Nic innego, możemy sobie to oczywiście stworzyć. Ja już skorzystam z tego, co miałem w swoim poprzednim kalkulatorze, czyli po prostu robię sobie gdzieś tam print screena, możecie znaleźć to również gdzieś tam z internetu. Te mapki są ogólnie dostępne z podziałem na strefy. Później gdzieś tam wklejam sobie to do Painta i z Painta kopiuję sobie obszar graficzny, który mnie interesuje. Tak? Zaznaczam sobie w taki sposób, biorę kopiuj, klikam gdzieś tutaj w tym obszarze i biorę wklej. Program automatycznie wkleja mi tą grafikę, którą skopiowałem. Oczywiście czasami może się zdarzyć, że grafika jest dużo większa niż obszar. Wtedy oczywiście możemy przez przytrzymanie narożnika zmienić jego rozmiar. On się wtedy zmienia proporcjonalnie, więc wygląda to ładnie i estetycznie. Pierwsza rzecz. No i druga rzecz, chcemy też przedstawić jakiś krótki opis dotyczący kategorii terenu na terenie Polski, czy to jest generalna informacja na temat kategorii terenu. No i nic innego, jak kopiuję sobie taki tekstik i wklejam go w mój obszar. Proszę zwrócić uwagę, że grafika jest dużo większa niż obszar, więc muszę ją troszeczkę zmodyfikować. Tutaj mogę sobie enterami przesunąć zakres obszaru. Tu mogę sobie go troszeczkę podnieść do góry. No i w zasadzie sprawa załatwiona. Jeżeli teraz sobie zwinę to pole, widzicie, że wszystkie te informacje zostały ukryte, ale często są po prostu użyteczne. Każdy może sobie otworzyć i gdzieś tam przeczytać, aha, no rzeczywiście, mamy Polskę, mamy 3 strefy, mamy 4 kategorie terenu, łącznie 5 od zera, no i możemy dalej działać, czyli wiemy, że to się skądś wzięło. Dobra, przechodzimy dalej. Wprowadzimy sobie teraz kolejną funkcję, z której będziemy dość często korzystać, a mianowicie wprowadzimy sobie funkcję macierzy. Ponieważ z macierzy będziemy bardzo często pobierać pewne wartości. Macierz tworzymy poprzez ustalenie odpowiedniej listy ilości kolumn i wierszy, w które później muszą zostać wprowadzone pewne dane i do tych danych możemy się w pewien sposób odwoływać, to znaczy możemy pobierać z danej komórki macierzy daną informację, która nas interesuje. Wprowadzimy sobie tutaj kolejny obszar, który już użyjemy do wprowadzenia sobie danych do naszych pierwszych rozwijanych list, z których będziemy mogli sobie wybierać jakieś wartości, które będą miały wpływ z kolei na dalsze obliczenia. Dobra, wprowadzamy sobie jeszcze raz nasz obszar i tutaj robimy sobie 2 macierze. Pierwsza macierz będzie odpowiadała strefom, druga macierz będzie odpowiadała kategoriom. Czyli generalnie zgodnie z tym schematem widzimy, że w Polsce mamy 3 strefy obciążenia wiatrem. Więc nasza pierwsza zmienna będzie mogła przyjmować 3 wartości. Prowadzimy sobie oznaczenie ST, czyli to są nasze strefy obciążenia wiatrem, równa się. I bierzemy teraz, wprowadzamy tutaj matrix, czyli wprowadzamy naszą macierz i ile potrzebujemy kolumn, ile potrzebujemy wierszy. Wierszy potrzebujemy 3, dlatego że mamy 3 strefy wiatrowe i potrzebujemy 1 kolumnę. Wprowadzamy dokładnie taką macierz, gdzie za chwilę wprowadzimy odpowiednie wartości.
I teraz jest rzecz podstawowa. Jeżeli wprowadzimy tutaj, powiedzmy, zapis strefa 1, ten program będzie traktował to jako zmienną. To znaczy on automatycznie przyjmuje pochylenie, formatowanie tekstu wygląda zupełnie inaczej i nawet z tej listy rozwijanej on szuka funkcji, która nazwą jest zbliżona do tej, którą wpisałem. Ja natomiast nie chciałbym, aby tutaj była jakakolwiek cyfra. Chciałbym, żeby był to zwykły tekst. W związku z tym używam cudzysłowia. Po kliknięciu z klawiatury cudzysłowia, wszystko, co będzie znajdowało się w cudzysłowiu, będzie wyświetlane jako tekst. Wpisuję tutaj Zone 1. Strefa pierwsza. Następnie biorę sobie Zone 2, dlatego że ta moja zmienna st może przyjmować również wartość Zone 2 i trzecią wartość Zone 3. Czyli stworzyłem sobie zmienną, która może przyjmować 3 wartości. Teraz biorę sobie i tworzę sobie kategorię terenu. Czyli biorę sobie TC. Prowadzę sobie taką zmienną. Jeszcze bardzo istotna informacja, o której nie powiedziałem. Jeżeli wprowadzamy zmienną, używamy z klawiatury, powiedzmy, oznaczenia S. Jak przejść teraz, żeby dodać, jeszcze tylko słowem wyjaśnienia, w jaki sposób tworzymy taki indeks dolny danej wartości. To znaczy, wyobraźmy sobie, że wprowadzamy zmienną, czy tam wartość A, i żeby stworzyć indeks, klikamy kropkę z klawiatury. Wtedy automatycznie program przechodzi nam do indeksu dolnego. A1 równa się na przykład 10 metrów. Czyli indeks dolny tworzymy przez wybranie z klawiatury kropki. W funkcji już wpisywania, tak? Czyli teraz na przykład bierzemy sobie jeszcze raz T.C, mamy indeks dolny i teraz mamy raz, 2, 3, 4, 5. Czyli mamy 5 kategorii, w związku z tym tworzymy sobie matrix, w którym będziemy mieć 5 wierszy, 1 kolumnę. I wprowadzamy również cudzysłów i 0. Możemy sobie również zaznaczyć, copy, paste, copy, paste, copy, paste, copy, paste i tu tylko zmieniamy wartości 1, 2, 3, 4. Drodzy Państwo, uzyskaliśmy w ten sposób dane wejściowe do rozwijanych list, z których będziemy wybierać kategorie i strefę obciążenia wiatrem dla naszej liczonej hali. I za chwilę pokażę, jak ten wybór będzie dalej, że tak powiem, skutkował zmianą wyników i zmianą wartości kolejnych elementów mojego kalkulatora. Dobrze, dane wprowadziliśmy, więc teraz oczywiście potrzebujemy troszeczkę więcej danych, a mianowicie potrzebujemy również danych geometrycznych dotyczących samej hali. Czyli taka rzecz podstawowa, bo te obciążenia są generowane na podstawie przede wszystkim geometrii, oczywiście na podstawie lokalizacji, ale również na podstawie geometrii samej hali. Ja jestem zwolennikiem zawsze prezentowania wszelkiego rodzaju schematów tego typu kalkulatorów, dlatego żeby użytkownik po uruchomieniu kalkulatora już intuicyjnie widział, z czym ma do czynienia i jakie rzeczy ma wprowadzić. To jest właśnie ten przykład, gdzie po lewej stronie mam parametry mojej projektowanej hali, po prawej stronie mam samą halę z zaznaczonymi tymi wartościami
na ogólnym schemacie, a poniżej jeszcze mam taki prosty schemacik prezentujący kierunki działania wiatru, które dalej w tym opracowaniu są wyznaczane. Więc moim zdaniem pierwszą podstawową rzeczą to jest stworzenie sobie takiej grafiki. Można to zrobić na wiele sposobów. Jednym ze sposobów takim bardzo szybkim jest, jeżeli Państwo korzystacie powiedzmy z programu Autodesk Robot, możecie program uruchomić, wejść sobie w taką projektowaną halę i tutaj macie narzędzie Frame Generator, generowanie ramy. Możecie sobie tutaj wprowadzić jakieś wymiary geometryczne, niech będzie miała powiedzmy 5, 6 jakichś tam ram powtarzalnych. Tak, zrobimy sobie, tu ten widok jest ok. Geometria nie do końca nas interesuje, to nas nie interesuje, to nas nie interesuje, to nas nie interesuje. Stężenia również wyłączę, dlatego że nie są one mi nawet na tym widoku niezbędne. W związku z tym chodzi mi bardziej o taki czyściutki schemacik, żebym mógł później wprowadzić tam swoje jakieś oznaczenia i biorę sobie OK. On sobie to gdzieś tam przelicza. Znaczenia. No i mam taki oto widoczek, gdzie mogę sobie z niego spokojnie skorzystać. Jeżeli chcę, wyłączam sobie profile. No może z profilami troszkę lepiej. Biorę sobie zrzut ekranu, otwieram sobie Painta i wprowadzam sobie, tu się gdzieś jeszcze wprowadziła ta chmurka. Wprowadzam sobie Painta, biorę sobie taki widoczek. No i tutaj wprowadzam sobie powiedzmy czerwonym kolorkiem moje oznaczenia. Jakoś tak. Można to zrobić również w AutoCADzie. Można to zrobić na wiele sposobów. Tutaj rysujemy i kursorami przesuwam, żeby było to równoległe. Tak, gdzieś tam H. Opisuję sobie to wszystko i tak dalej. No i później oczywiście wklejam taką grafikę, wklejam ją sobie do mojego kalkulatora, aby każdy kolejny użytkownik nie musiał zastanawiać się, co, gdzie i skąd pochodzi. Ja oczywiście skorzystam ze swojej grafiki, którą mam już przygotowaną wcześniej, dlatego nie będę się w to bawił, ale to jest chyba taka najszybsza droga dla osób, które korzystają z robota. Wygląda to bardzo estetycznie, bardzo ładnie. Ja natomiast skorzystam sobie już z istniejącej grafiki. To jest ta grafika, czyli nawet gdzieś tam z internetu można jakieś takie schemaciki. Control Print Screen. Sobie wklejam, zaznaczam sobie obszar. Tu jeszcze jedna uwaga, że ten kalkulator dotyczy tylko i wyłącznie obliczeń dla spadku dachu alfa większe od 5 stopni, czyli dla dachu dwuspadowego. Poniżej 5 stopni dach przyjmowany jest jako dach płaski. Więc wklejam sobie tą grafikę, na której mam wszystkie oznaczenia.